Polsce. Ale jak jestem przy nim i przy tym jego dziwności, on był komunistą, był Żydem. Dla niego było najważniejszą rzeczą to zachowanie autonomii. On współdziałał w niszczeniu różnych elementów pluralizmu tego życia żydowskiego w Polsce. Takie był PRL i takie były jego poglądy zapewne. Równocześnie, żeby zachować autonomię, kulturę, edukację i szkołę. Zresztą zawsze dla mnie było tajemnicą, mówiąc prawdę, w szkole. Dlaczego jak się skończyły te 3 lata tej szkoły żydowskiej, on nic nie zrobił nigdy, żebym ja ten język poznawał. Przecież jego stać było na to, żeby mi zapewnić prywatne lekcje, korepetycje. W domu nie mówiło się po żydowsku. On nigdy niczego nie zrobił. Nigdy niczego nie zrobił, ani też mnie nie próbował mówić o historii, o kulturze. On był bardzo wrogi całej, można powiedzieć, taki tradycyjnemu judaizmowi, żydostwu, religia. On miał do końca życia miał wrogi stosunek, szalenie alergiczny, wyniesiony pewnie jeszcze z tego Zambrowa On chodził do tego cheder, prawda, musiał chodzić do synagogi, opowiadał mi w związku z tym, że wywodził się z rodziny Kochinitów, czyli kapłanów pierwszej świątyni. On jeszcze w synagodze on błogosławił, prawda, błogosławił zebranych, prawda. Równocześnie on nienawidził tego świata. Trudno, dygresja, wpada w dygresję. Ja pamiętam, że na tym tle miałem też, po jego śmierci miałem problem. Umarł w Izraelu, został pochowany w kibucu niedaleko Tel Awiwu, w którym mieszkał i był problem rabina i był problem religijnego pogrzebu. I po chwili wahania powiedziałem nie. I mówiąc prawdę, to był do dzisiaj w jakimś sensie pozostaje problem. Ja powiedziałem nie ze względu na moje przekonanie, nie dlatego, że byłem przeciwko religii czy przeciwko judaizmowi, tylko uważałem, że dla niego to by było nie do zniesienia, gdyby on żył. On tak był wrogi. Równocześnie, nawet ze strony ludzi niewierzących do naszej rodziny, takim spowinowacony był taki dość wybitny polityk izraelski, El-Hanan. On był szefem sztabu Ben-Guriona. On był socjalistą, jeszcze starym socjalistą. On był oburzony na mnie wtedy. To znaczy po pogrzebie on powiedział, że tak się nie robi. On nie był człowiekiem wierzącym. On był Żydem. I dla niego to pogrzeb kibucu był niereligijny. Nie, zupełnie niereligijny. To było narzeczenie. Ten kibuc był niereligijny, ale nie chodzi o to. To był pogrzeb, prawda? I można powiedzieć, że Żydzi, tak powiem, przetrwali tysiące lat nie dzięki często wierze, tylko dzięki prawu, uznawaniu prawa i kontynuowaniu obyczajów, praw, świąt i tak dalej. I tutaj w jakimś sensie ja zakwestionowałem, ale uważałem, że jestem w ten sposób wierny ojcu. Mniejsza o to.